Ogólnie to ten odcinek jest o kolejnym niewypale biznesowym Damiana Drążka, który w sumie jak zwykle po prostu inwestor się wycofał z niewiadomych powodów. Tak naprawdę wszystkie papiery były już podpisane, wszystko już było jakby procesowane, był opłacony prawnik, kosztowało to $4000, żeby przygotować umowę, więc całkiem sporo pieniędzy. Oprócz tego inwestor zapłacił za to, żeby tam dokończyć bungalow, który był niedokończony. To był koszt około 200 000 plus za robociznę właściciela, który to nadzorował, 100 000, 300 000 peso, czyli $6000, czyli w sumie inwestor wydał $10 000 na to i w pewnym momencie stwierdził, to nie robimy. We could have the world to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars for hours, 'cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Mam kilka hipotez. Jedna jest taka, że właściciel bardzo naciskał, nie chciał pokazać książek i tego, jak wyglądają bookingi, tego, ile ma rezerwacji, i powiedział, że wszystko nam to pokaże dopiero jak zapłacimy i sfinalizujemy transakcję, i dopiero wtedy zacznie mnie uczyć jako menadżera tego miejsca, co i jak, gdzie kupować kapustę, co do menu, bookingów i tak dalej. A to się bardzo nie podobało inwestorowi, no i trochę się nie mogli z tym dogadać. No i w międzyczasie inwestor poleciał na Kubę na wakacje z aktorami. Tak się składa, że inwestor to, no nieważne, zna aktorów. No i doszło do tego, że do niczego nie doszło. W sumie powiem wam, że nie przejmuję się tym za bardzo, nawet jakby trochę kamień spadł mi z serca, bo nie zależało mi za bardzo na tym projekcie. Zależy mi na projekcie, którego ja będę nie menadżerem, ale twórcą. Czyli od samego początku zbuduję to, co mam w głowie. Czyli taki Garden of Eden, coś, co będzie sprawiać wrażenie, jakbyśmy byli w raju. Jak tam będziemy, to po prostu będziemy się czuli, jakbyśmy przenieśli się do innej ery, kilka tysięcy lat do tyłu, gdzie ludzie się zupełnie inaczej zachowują, gdzie służący, nie służący, ale staw pracujący będzie przypominał jakby nie służbę, bo to brzydko brzmi, ale takich ludzi, którzy będą jakby usługiwać, będą mieli zupełnie inne stroje, przypominające trochę... Okej, nie chcę za dużo zdradzać, bo ktoś skopiuje. Myślę, że pomysł jest turbo zajebisty. Wymyśliliśmy go razem z Tomkiem, który ma niedługo przyjechać i mamy go wspólnie realizować. Dlatego tak nie zależało mi na tamtym projekcie, ale zgodziłem się, bo inwestor w sumie bardzo napierał i chciał, żeby to zrobić. Chciał mieć jakiś biznes na Filipinach, więc chciałem mu pomóc. No i tak to się skończyło, że wyszedłem znowu na tempaka, który nie potrafi robić biznesów, i
tylko czekać, aż Palmowy Raj, który dla mnie jest po prostu frajerskim kanałem, już na tą chwilę, na początku myślałem, że jest fajny, a teraz po prostu jest żałosny jak dla mnie, bo brakuje tam kontekstu i wytłumaczenia i tak przekręca fakty, że można mieć mylne zdanie na temat danego twórcy, dlatego to pokazuje Palmowemu Raju. No i tyle, ale ma kolejny temat. Ok, tak jak widzicie, chodzę o gołych stopach, bez butów, bez sandałów, dlatego że tutaj jest w miarę dobra droga i tak jest lepiej dla zdrowia. No i tak wolę, po prostu jest mi tak przyjemniej, a zaraz przejdziemy w miejsce, gdzie będę szedł po trawie. Natura musi być. To jest skrzyżowanie, w którym zawsze na chwilę się rozjeżdżamy z iJane, bo tutaj jest droga tam, gdzie chodzimy, ale ja zawsze podbiegam tam pod górę. No i później jak wracamy stąd, gdzie zaraz pójdziemy i wam pokażę, bo tam jest bardzo ładnie, to drugi raz podbiegam pod tą górę. Ogólnie połowę tej trasy, którą teraz przechodzę, biegam. Tutaj na przykład cały czas jest ścieżka, już niestety tylko dla ludzi, którzy chodzą o własnych nogach lub skuterów. Autem się tutaj nie wiedzie. Także jak widzicie, w górach jest dużo takich miejsc, w które tylko da się wjechać skuterami. W pewnym momencie po prostu kończy się droga. No i tutaj jest też takie skrzyżowanie. Można pojechać skuterem tam lub tutaj. My idziemy tutaj. Tutaj panowie, hello, coś robią. Chyba oddzielają mięso od kokosów. You separating the coconut meat from the coconuts? Yes. Okay. And then sell it, yeah? Yes. Okay. Can you tell me how much you get for like a one bag of coconut meat? How much maka? One bag? Kapila na kilo ron? 20. 20 bag? 20 peso? Yes. Whole bag? Yes. Really? Yes, That's I'm ready. so small. It should be at least, I don't know, 500 or something like that. No. Just 20 peso, my god, it's so much work and only 20 peso. But you could eat that actually for like, I don't know, 2 weeks. Yes. I'm 2 weeks. Yeah. Okay, thank you so much. Good luck. You're welcome. Także widzicie, jak ten pan to oddziela. To są stare kokosy, w sensie takim, że już są troszeczkę przejrzałe, jeśli chodzi o picie. No i specjalnie są tak zachowane właśnie, żeby ich nie pić, żeby sprzedawać to mięso. Bardzo wiele rodzin się tutaj z tego utrzymuje. Tutaj 2 panów bardzo ciężko na to pracuje. Możecie zobaczyć, ile już jest skórek. Tutaj są puste skórki, a tutaj są jeszcze kokosy do zrobienia. Także jak widzicie, nawet w takich dosyć trudno dostępnych górskich rejonach są porobione małe ścieżki. Fakt faktem, nie dla samochodów, ale dla pieszych i skuterów. Większość ludzi, którzy tutaj mieszkają, mają skutery, nie samochody. Więc ma to praktyczne zastosowanie. Można zobaczyć, jak dużo tych łupek obrobionych już leży. Ogrom. No i oprócz tego tutaj. Tu bardzo sympatyczny, chilloutowy domek w górach. Taka ciekawostka, zawsze jak biegniemy, przeważnie ja biegnę, iJane tutaj idzie, trochę boi się tego miejsca, bo jest
przykryte bambusami i jest nagle nagle taka zmiana klimatu, jakbyśmy się przenieśli do innego wymiaru. No ale po chwili się z tego wychodzi i wracamy do normy. No i okej, żeby nie było, ta ścieżka się zaraz skończy. Wtedy, kiedy ścieżka się skończy, ja zawsze zdejmuję buty, no bo biegam w adidasach, ale jak dobiegam do końca ścieżki, to ściągam adidasy, żeby moje stopy mogły poczuć matkę naturę, ziemię, trawę, rozładować to, co jest nie do końca dobrze naładowane w organizmie. No i to jest to miejsce, w którym zawsze ściągam buty, bo nie wiem, czy widzicie, o tutaj. Teraz powinniście widzieć, kończy się ścieżka, zaczyna się ścieżka niebetonowa, czyli taka, którą ja lubię najbardziej, bez butów. Tutaj jest kilka ścieżek, nie we wszystkie jeszcze zaglądałem. Podejrzewam, że większość z nich prowadzi do prywatnych domów. Są ledwo co udeptane, nawet nie wiem, czy skutery tam jeżdżą. No i to się nazywa przyjemność dla nóg. Nie wiem, czy wiecie, ale jak się chodzi gołymi stopami po trawie, po ziemi, po piachu, po wszystkim tym, co naturalne, to zmienia się pH w organizmie. I nie jest to jakiś nie jest to bzdura. Jest to naukowo potwierdzone, możecie sobie to sprawdzić, poszukać, rekonesans zrobić u wujka Google'a i zacząć chodzić gołymi stopami po trawie więcej, dla zdrowia. A jeszcze wracając do biznesu, to powiem wam, że od samego początku miałem takie wewnętrzne uczucie, to się nazywa gut feeling po angielsku, nie wiem po polsku, we flakach czujesz, że nie do końca ten biznes był mi na rękę i tak się zgodziłem, no bo w sumie przyjaciel i prosił, ale ja miałem swoją inną wizję w głowie, no ale wyprosił, no i mówię, dobra, spróbuję, będzie co też kręcić we vlogach, może będzie ciekawiej, nowe doświadczenie, czegoś się nauczę, zanim zrobię swój biznes. No i taka jest nauczka, że trzeba słuchać tego wewnętrznego głosu, który nam mówi robić albo nie robić. Gdzie to jest? Okej. Tak, także ja nie posłuchałem. Posłuchałem głosu inwestora, przyjaciela. No i wyszedłem na to jak dupa zza krzaków. W sumie kolejne doświadczenie. Nie mam jakichś pretensji do niego, ani do żadnych stron, ani do tego, że inwestor próbował tam naciskać, żeby jak najszybciej, a przepraszam, nie inwestor, tylko sprzedawca, właściciel resortu naciskał, żeby jak najszybciej to zrobić. To też było trochę takie dziwne, a inwestorowi się nie spieszyło, był na wakacjach, w zupełnie inne wajby. No i w sumie właściciel doprowadził go do białej gorączki w takim sensie, że nawet go zaczął straszyć konsekwencjami prawnymi, że będzie kara. Jeżeli on tego nie kupi, to będzie kara. Tam w kontrakcie było napisane pół. Jak tędy przechodziliśmy z Jane zawsze, to zastanawialiśmy się, czy to jest dom, w którym ktoś mieszka. Ja twierdziłem, że nie, że jest to jakieś coś, gdzie trzyma się jakieś coś. Czyli coś w stylu piwnicy, powiedzmy. A moja żona twierdzi, że jest to dom, w którym ktoś mieszka. No nie wiem, nie chcę pukać, zaglądać do środka. Możliwości są dwie w sumie jakby równe. Może to być dom, może to być coś w stylu spiżarni. No okej, idziemy dalej. Dojdziemy do końca trasy, do której ja chodzę i biegam. Teraz nie będę biegał, bo sprzęty. Mam jeszcze dron w plecaku, ale pokażę wam tą trasę. Jest naprawdę pięknie tutaj, uwielbiam
tutaj przychodzić na spacery i jogging. No właśnie pan przyjechał skuterem i wszedł do domu. Powiem wam, że mieszkanie w takim domu to musi być prawdziwa przyjemność, z dala od zgiełku cywilizacji, problemów. Cisza, spokój, świerszcze, czasami jakiś pies coś powie, szczególnie jak obcy przechodzi. A zobaczcie, w tym domu mają coś w stylu trzepaka, na którym podejrzewam, że nie trzepią dywanów, bo ich raczej nie mają, ale suszą ciuchy. No i zaczynają się pieseły. Ogólnie to taka moja rada dla tych, którzy boją się psów. Moja żona bardzo się boi psów i psy to wyczuwają. I jeżeli zaczniemy się zachowywać w sposób taki, że pies wyczuje, że się boimy, szczególnie robić jakieś nagłe ruchy, które mogą być interpretowane przez psa jako agresywne lub uciekać, to pies tylko na to czeka, żeby nas zacząć gonić. Jak obrócimy się i będziemy szli spokojnie, w ogóle nie zwracając uwagi na psa, to jesteśmy bezpieczni. Sorry, tu jest ślisko. Okej, udało się. Tak czy siak doszliśmy do końca miejsca, w które ja chodzę, biegam praktycznie zawsze z iJane. Teraz jestem tutaj drugi raz sam. Ona chciała spędzić trochę czasu z rodziną. Ja chciałem spędzić trochę czasu sam. Tak to bywa. No i wracamy. Polatam jeszcze dronem, tylko znajdę jakieś fajne miejsce, gdzie można się schować w cieniu. A tutaj mamy fajnego pieska. Hej! Okej, powoli wychodzimy z tego miejsca. Jeszcze tylko dronem polatać gdzieś. Pięknie tu jest, uwielbiam. Gimbal mi się pieprzy i znalazłem opcję, żeby go skalibrować. Zobaczę, czy to coś da. Tam jest dron i niby coś kalibruje gimbala. Ogólnie muszę kupić nowy dron. Także podsumowanie dzisiejszego odcinka jest takie, że nie rób nic na siłę, jak już to na masę. Żargon kulturystyczny, ha. Ja ostatnio robię na siłę i na masę. No, ale słuchać wewnętrznego głosu warto i jak coś nam w środku mówi, że nie do końca, pomimo tego, że jakby ta perspektywa czegoś nowego, jakiegoś tam biznesu wydaje się kusząca, ale w środku nie czujemy się z tym zbyt dobrze, to nie jest to. Powinniśmy czuć się dobrze i nie mówię tutaj o jakiejś super turbo ekscytacji, tylko o takim spokoju wewnętrznym, takim spokoju, który mamy wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy na właściwej drodze. Tak jak ja teraz jestem na właściwej drodze do domu. Tak na koniec wam pokażę widok z podjazdu do garażu. Trochę nie widać, bo chmury, ale tam jest morze. Na końcu, pod niebem. No i co lubię, jak wracam do domu, to że witają mnie roślinki w ogrodzie, które kocham roślinki, znaczy na froncie, a ostatnio się przypałętał kotek, któremu zacząłem dawać jedzenie, no i teraz jest ciągle głodny. Ogólnie zasada jest taka, im więcej dajesz jedzenia, tym bardziej głodny kot. Zaraz dostaniesz. Aczkolwiek z drugiej strony powrót do pustego domu to w sumie żadna przyjemność, nawet z pięknymi widokami. Peace out. Bardzo lubię ten dom, nie wiem dlaczego. Ma w sobie coś takiego swojskiego, naturalnego, górskiego. Zawsze jak przechodzę tędy, to po prostu myślę, że fajnie by było w nim zamieszkać, przynajmniej na chwilę.